Witam. Jeżeli widzimy się na tym filmie, to mam nadzieję spodobał Ci się filmik, który widać u góry ekranu na wstęp z maskotką Buba. Tutaj krok po kroku pokażę, jak zrobić tą maskotkę. Będzie oczywiście lista z czasem umieszczona w pasku na dole, gdzie będą poszczególne rzeczy wyróżnione, a również w opisie pod filmem. Tradycyjnie zachęcam, by gdy się pojawią napisy, zatrzymać spacją, by zdążyć zrobić rząd, który akurat pokazałam. A teraz zapraszam do dzieła. Materiały: szydełko numer 4 mm, igła do zszywania zwykła i zaokrąglona, włóczka beżowa około 200 g, włóczka mechata, akurat tutaj mam taką, 250 g oraz dodatkowo akrylowa włóczka biała 10 g i niebieska 5 g oraz watolina do wypełnienia. Zaczynam od przerabiania brzucha od dołu włóczką białą, a skończę na czubku głowy. Magiczny ring. Z 6 półsłupków zaciągam. Jak widać, tutaj nie widać, więc będzie utrudnione robienie. Niemniej postaram się to pokazać jak najlepiej, a przynajmniej wytłumaczyć. Rząd drugi. Zakładam znacznik i przerabiam. W każdym oczku, tak naprawdę tutaj biorę pod wyczucie, pod palcem, po 2 oczka, czyli robię 6 rozszerzeń. Rząd trzeci. 1 półsłupek i rozszerzenie. Powtarzam ten element w sumie 6 razy. Rząd czwarty. 1 półsłupek i rozszerzenie. Powtarzam również 6 razy do znacznika. Rząd piąty. 3 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam również 6 razy. Rząd siódmy. 5 półsłupków i rozszerzenie. Powtarzam również 6 razy. Rząd ósmy. 6 półsłupków i rozszerzenie. Powtarzam również 6 razy. Rząd dziewiąty. 7 półsłupków i rozszerzenie. Również powtarzam 6 razy. Jeżeli to może pomóc, to można rozgarniać tutaj włoski i wynajdować oczko, w które się wkuwamy.
Może będzie to łatwiejsza metoda niż na wyczucie palca. Rząd 10. Przerabiam 8 półsłupków i rozszerzenie 6 razy, aż uzyskam 60 oczek. Następnie rząd 11. Przerabiam 60 półsłupków w koło, aż do rzędu 17. Rząd 18. Zaczynam redukcję. Przerabiam 8 półsłupków i redukcję. Powtarzam to 6 razy. Rząd 19. Przerabiam 7 półsłupków i redukcję. Powtarzam ten element 6 razy w sumie. Rząd 20. Przerabiam 6 półsłupków i redukcję. Powtarzam to w sumie 6 razy. Rząd 21. 5 półsłupków i redukcja. Powtarzam to 6 razy w sumie na okręgu. Rząd 22. Przerabiam 4 półsłupki i redukcję. I to też powtarzam 6 razy w sumie na okręgu. Rząd 23 to 3 półsłupki i redukcja. Również powtórzone 6 razy. Głowa. I rząd 24. Przerabiam 3 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam to 6 razy. 3 półsłupki i rozszerzenie. Rząd 25. Przerabiam 4 półsłupki i rozszerzenie. Ten element powtarzam w sumie 6 razy. Rząd 26 to 5 półsłupków i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy w sumie na okręgu. Rząd 27 to 6 półsłupków i rozszerzenie. Powtarzam w sumie 6 razy. Rząd 28 to 7 półsłupków i rozszerzenie. Powtarzam 6 razy. Rząd 29 to jest 8 półsłupków i rozszerzenie. Rząd 30 to 9 półsłupków i rozszerzenie. Powtarzam w sumie 6 razy. Rząd 31 do rzędu 33 przerabiam 66 półsłupków pojedynczo.
Rząd 34. 20 półsłupków i redukcja. Powtarzam to w sumie 3 razy. Rząd 35 to 19 półsłupków i redukcja. Powtarzam to w sumie 3 razy. Rząd 36 to tym razem 18 półsłupków i redukcja. I ten element powtarzam 3 w sumie razy. Rząd 37 to 17 półsłupków i redukcja. Powtarzam 3 razy. Rząd 38 to 16 półsłupków i redukcja powtórzone 3 razy. Rząd 39 to 15 półsłupków i redukcja. Powtórzone 3 razy. Rząd 40 to 14 półsłupków i redukcja. Przerabiane 3 razy. Rząd 41 przerabiam 13 półsłupków i redukcję. I powtarzam 3 razy. Rząd 42 12 półsłupków i redukcja. Powtarzam ten element w sumie 3 razy. Rząd 43 to 11 półsłupków i redukcja. Powtarzam również 3 razy. Rząd 44 do rzędu 54 przerabiam po 36 półsłupków. Tu już w międzyczasie mogę wypełniać środek i przechodzę do rzędu 55 i przerabiam teraz element, który się składa z 4 półsłupków i redukcji. I teraz już elementy przerabiam po 6 razy. Rząd 56 przerabiam 3 półsłupki i redukcję i powtarzam to 6 razy. Rząd 57 to 2 półsłupki i redukcja powtórzone 6 razy. Rząd 58 to 1 półsłupek i redukcja. Powtarzam 6 razy. Półsłupek i redukcja. W międzyczasie oczywiście wypełniam wnętrze, tak że w momencie, kiedy zakończę, będzie już wypełniona cała głowa. Rząd 59 to są same redukcje i przerabiam te redukcje aż do momentu, gdy zamknie mi się cały otwór, czyli dalej niż jest zakończenie rzędu. Tu już znacznik wyciągam i dokładam jeszcze watolinę, tak żeby głowa była wypełniona.
Po zakończeniu chowam nitkę, tak żeby czubek był zakończony. I teraz to jest brzuszek i głowa. Głowa się ukształtowała w taki sposób, że w 3 miejscach, gdzie robiłam redukcję, jest małe wybrzuszenie. Tu będzie mój tył głowy, gdyż robi się płasko od tego wybrzuszenia do tego, a tu z tej strony jedno wybrzuszenie będzie mi stanowić jako podbródek. Oko, część biała. Rząd pierwszy zaczynam od magicznego ringu z 6 półsłupków. Zaciągam znacznik. Rząd drugi 6 rozszerzeń. Rząd trzeci 3 rozszerzenia. Trzy półsłupki i powtarzam to jeszcze raz. 3 rozszerzenia i 3 półsłupki. Rząd czwarty 3 rozszerzenia. Sześć półsłupków. Powtarzam od początku jeszcze raz. Rząd czwarty 1 półsłupek, 3 rozszerzenia, sześć półsłupków, trzy rozszerzenia, pięć półsłupków. Rząd piąty 2 półsłupki, 3 rozszerzenia, dziewięć półsłupków, 3 rozszerzenia, siedem półsłupków. Na tym kończę, wyciągam znacznik, zakończam oczkiem ścisłym, obcinam nitkę do przyszycia i przerabiam jeszcze drugie takie same oko. Oko ze źrenicą zaczynam od czarnej nitki, robię magiczny ring z 6 półsłupków. Tutaj dodam niebieską nitkę, by wyrównać grubość, biorę ją sobie podwójnie. Że tak naprawdę ważny jest dla mnie kolor, a niekoniecznie gatunek włóczki. Tu zaciągam, żeby nic mi się nie pruło i przerabiam 6 rozszerzeń. I dodatkowo rząd trzeci teraz. 1 półsłupek i rozszerzenie powtórzone 6 razy. Na tym kończę oczkiem ścisłym. Mam przerobione oko
Obcinam nitki. I przerabiam tak drugie oko. Teraz będę je łączyć, naszywając po środku białych części. Oczy zeszyte. Dodatkowo wyszyłam kropelkę światełka po oczach. I teraz przechodzę do zrobienia twarzy. Twarz. Rząd pierwszy. Początek przerabiam łańcuszkiem. 24 oczka. Rząd drugi do 8 przerabiam tak samo. Zaczynam od oczka łańcuszka i przerabiam 20 półsłupków, a następnie odwracam i robię rząd następny. Rząd 9, oczko łańcuszka i redukcja. Szesnaście półsłupków, na końcu redukcja. Rząd 10, oczko łańcuszka, redukcja, 14 półsłupków, redukcja i nawracam. Rząd 11, oczko łańcuszka, redukcja, 12 półsłupków, i redukcja. Rząd 12, oczko łańcuszka, redukcja, 10 półsłupków, i redukcja. Rząd 13, oczko łańcuszka, redukcja, 8 półsłupków, i redukcja. Rząd 14, przerabiam oczko łańcuszka i w nitkę zewnętrzną przerabiam 14 półsłupków. Rząd 15, oczko łańcuszka, rozszerzenie, 12 półsłupków, i na końcu rozszerzenie. Odcinam nitkę, zostawiam dłuższą do przyszycia, a twarz złożę w taki sposób. Przyszyję oczy, jedno koło drugiego, z góry to zagięcie przyszyję jako powieki i z dołu zagnę, przyszyję zaokrąglając tu na końcach. W taki sposób stworzę twarz. Przy zszywaniu tutaj góry, tu w tym miejscu na środku zrobię taki myk, że przeszyję i zacisnę nitkę po to, by mieć tutaj takie zgięcie, a tu dalej szyję, przyszywam brwi nad oczami. Tak wygląda efekt po zszyciu wszystkich tych elementów. Do przyszywania używam zaokrąglonej igły, jest mi po prostu łatwiej, a przyszywam układając twarz jak najbliżej czubka głowy. Zaczynam od magicznego ringu z 6 półsłupków.
Rząd drugi, 6 rozszerzeń, rząd trzeci, 1 półsłupek i rozszerzenie. Powtarzam ten element 6 razy w sumie na okręgu. Rząd czwarty, 2 półsłupki i rozszerzenie. Powtarzam w sumie 6 razy. Rząd piąty do 15 przerabiam o 24 półsłupki od znacznika do znacznika. Po 15 rzędach wypełniam i łączę razem nos, 2 krawędzie, po przerobieniu razem zostawiam nitkę do przyszycia i od spodu najpierw profiluję dziurki od nosa. Przeszywam więc tu w tym kierunku, tu zostawiam w miarę luźno i teraz zabezpieczam, czyli zakotwiczam sobie tutaj nitkę, żeby była dobrze ugruntowana i przeszywam na wylot od dołu nosa, od dziurki do dziurki i zaciskam razem, tak by mi się tworzyło takie spłaszczenie. I przeszywam z powrotem. Tak wygląda w tej chwili przeszyty nos od dołu. Ja go przykładam w taki sposób. I przyszywam tu w tym miejscu. Do tego ponownie użyję igły półokrągłej. Łatwiej mi będzie wbijać się i przewlekać igłę na drugą stronę. Przeszyję tu od góry i przyszyję też nos mniej więcej w tym miejscu do tutaj głowy. Po przyszyciu w tym miejscu, żeby się trzymało, i tu u góry, tak wygląda nos w tej chwili przy umocowaniu. Teraz jeszcze dojdzie buzia. Usta przerabiam łańcuszkiem 20 oczek. Rzędy od 2 do 4 przerabiam w taki sam sposób, czyli oczko łańcuszka i 20 półsłupków. Rząd piąty, oczko łańcuszka i wewnętrzną nitkę, czyli tą jedną, przerabiam 20 półsłupków. Rząd szósty do 10 przerabiam ponownie oczko łańcuszka i 20 półsłupków. Jedenasty rząd przerabiam teraz w taki sposób, że łączę tą krawędź, ten rand, który powstał przez robienie
tylko wewnętrzną nitkę i ostatnią krawędź. Przeplatam w każde oczko, tu i łączę je razem. Następne i przeplatam razem i półsłupek. To samo robię z każdym następnym oczkiem 20 w sumie razy. Po przerobieniu wygląda to w ten sposób. To, co teraz ostatni rząd robiłam, tym rzędem będę przyszywać tylko w jednym miejscu. Tu przód będzie stanowił usta. Układam w taki sposób, że warga górna jest węższa, a warga dolna jest szersza i układam usta tak, jak chcę uzyskać. Może to być taki uśmiech lub skrzywiony na bok. Przy przyszywaniu ścisnę krawędzie również boków, żeby mieć taki efekt. Przyszywam w miarę wysoko pod nosem, nie pod samym nosem, chociaż też dziwna mina, i nie aż tak nisko na brodzie, bo tu jest broda, on ma dosyć długą brodę, tylko właśnie tak mniej więcej w tym miejscu. I taki uśmiech wyszedł u mnie. Uszy. Magiczny ring beżową nitką z 6 półsłupków. Rząd drugi 6 rozszerzeń. Rząd trzeci 3 półsłupki. I 3 rozszerzenia. Powtarzam jeszcze raz. Rząd czwarty 4 półsłupki. Trzy rozszerzenia. Sześć półsłupków. Trzy rozszerzenia. I 2 półsłupki. Rząd piąty. 5 półsłupków. Trzy rozszerzenia. Dziewięć półsłupków. Trzy rozszerzenia. Cztery półsłupki. Rząd szósty 6 półsłupków, 3 rozszerzenia, dwanaście półsłupków,
3 rozszerzenia. I 6 półsłupków. Rząd 7. 7 półsłupków, 3 rozszerzenia, 15 półsłupków, 3 rozszerzenia, 8 półsłupków. Rząd 8. 8 półsłupków, 3 rozszerzenia, 18 półsłupków, 3 rozszerzenia, 10 półsłupków. Z tym, że ostatnie oczko zamykam już nitką białą, bo zmieniam kolor. Zaciągam i przerabiam teraz tylko w wewnętrzną nitkę, czyli tą nitkę od środka. Zaczynam od 6 półsłupków. Od razu mocuję te nitki, które mi tutaj zostały, końcówki. Trzy redukcje, również tylko wewnętrzną nitkę. Osiemnaście półsłupków, 3 redukcje, i 12 półsłupków. Rząd 10. 5 półsłupków, 3 redukcje, piętnaście półsłupków, 3 redukcje, i 10 półsłupków. Rząd 11. 4 półsłupki, 3 redukcje, 12 półsłupków, 3 redukcje, 8 półsłupków. Rząd 12. 3 półsłupki, 3 redukcje, 9 półsłupków,
3 redukcje, sześć półsłupków. Rząd 13. 2 półsłupki, 3 redukcje, sześć półsłupków, trzy redukcje, cztery półsłupki. Rząd 14. 3 redukcje, trzy półsłupki. Powtarzam jeszcze raz. Rząd 15. 6 redukcji. I zamykam otwór, robiąc redukcję. Na przykład 3 oczka przerabiam razem, plus dodatkowo tu jeszcze sobie przerobię jedno, oczkiem łańcuszka zamknę, obetnę a nitkę przewlekę do środka. Ucho jest skończone. Robię do tego jeszcze drugie. Przy przyszywaniu do głowy przyszyję również zagięcie ucha w taki sposób, żeby mi się trzymało, a też również łączyło obydwie strony, żeby się nie rozdzielały, a ucho było tak, jak się należy. Zrobię tak i z jednym, i z drugim uchem. Przyszywam uszy do głowy, tak by łączyły się kolorem beżowym z twarzą. Palce nóg, ale również i kciuki robię takie same, przerobię więc ich 8. A zaczynam od magicznego ringu i przerabiam 6 półsłupków, rząd drugi, 6 rozszerzeń, rząd trzeci do rzędu 8 przerabiam po 12 półsłupków. Dalej biorę 3 palce i zaczynam przerabiać stopę. W rzędzie 9 zaczynam od 2 półsłupków na pierwszym palcu. Po zakończeniu każdego palca odcinałam nitkę i zostawiałam pętelkę. Tylko przy ostatnim trzecim do każdej nogi zostawiałam nitkę. Nawlekam teraz tą pętelkę, plus dodatkowo wbijam się w jedno oczko i przerabiam wszystkie 3 razem. W ten sposób łączę i dodatkowo teraz robię jeszcze 5 półsłupków.
trzeci palec robię tak samo. W pętelkę, którą zostawiłam, zaciągam ją bardziej. Plus do tego, tu sobie nitkę zostawiam, żeby ją przerobić razem i przeplatam przez 3. Tu sobie kawałek wrobię tej nitki, a końcówkę włożę do środka. Przerabiam teraz dodatkowo 11 półsłupków w trzecim palcu. I przerabiam ponownie tą pętelkę. Tu wbijam się w 2 nitki, przeciągam na środku, plus dodatkowo jedną z drugiego palca i przerabiam 3 razy. Tu w tym miejscu, jeżeli jest potrzeba, mogę nawet przepleć 4 nitki, byle tu zlikwidować otwór. Reguluję również w tych miejscach ilość oczek, które mam do przerobienia. W tej chwili przerabiam 5 półsłupków z drugiego palca. Ponownie wbijam się w jedno oczko i w środkowe, tu na łączeniu, i przerabiam 3 nitki razem i zostało mi teraz 9 półsłupków. W ten sposób łączę palce, tak teraz u nogi, jak i później u ręki. Rząd 10 i 11 przerabiam 36 półsłupków. Rząd 12. 10 półsłupków i redukcja, czyli z 2 oczek robię jedno i ten element powtarzam jeszcze 2 razy do znacznika. Rząd 13 i 14 przerabiam 33 półsłupki. Rząd 15 przerabiam 9 półsłupków i redukcję. Ten element powtarzam również jeszcze 2 razy na okręgu. Rząd 16 przerabiam 8 półsłupków i redukcję. To również powtarzam 3 razy. Rząd 17 przerabiam teraz do krawędzi 8 półsłupków tu będzie pięta i w tym miejscu przerabiam 9 półsłupków, czyli w sumie 17. Jak widać, tu u góry mam znacznik, na razie go schowam, tu złożone na pół stopa, nie dochodzę do końca, 2 oczka przed końcem kończę i w tej chwili odwracam. W rzędzie 18 do rzędu 22 będę teraz przerabiać dokładnie tak samo, czyli
jedno oczko łańcuszka, wbijam się tu w to samo i przerabiam 8 półsłupków. Ponownie odwracam. Tak wygląda po przerobieniu 22 rzędu. Odwracam, jestem z powrotem na lewej stronie, rząd 23. Zaczynam oczkiem łańcuszka, 7 półsłupków, na rogu wbijam się w jedno oczko i w dziurkę od dołu i przerabiam redukcję. Następnie na boku następnego oczka przerabiam 3 półsłupki. Ponownie tutaj w to oczko na narożniku i dodatkowo jedno i robię redukcję. 9 półsłupków. I jestem przy znaczniku. Rząd 24. Zaczynam od 7 półsłupków. Jestem na narożniku, robię redukcję w oczko i w oczko na narożniku, przerabiam razem. 3 półsłupki na boku. Ponownie wbijam się w boczne oczko i na czubku, na rancie i przerabiam redukcję. I teraz 22 oczka do półsłupki do znacznika. Jestem przy znaczniku. Rząd 25. Przerabiam 24 półsłupki. Jestem w tym miejscu. Odwracam i ponownie oczko łańcuszka i przerabiam teraz 19 półsłupków. Jestem z drugiej strony stopy. Po przerobieniu odwracam. Rząd 27. Oczko łańcuszka. 18 półsłupków. Następnie redukcję. Robię podobnie jak wcześniej. Wbijam się w narożnik plus tu w zagięcie i przerabiam je razem. I 9 półsłupków do znacznika. Rząd 28. 4 półsłupki. Redukcja, czyli w oczko jedno i w oczko narożnikowe przerabiam razem i 29 półsłupków do znacznika. Rząd 29. Redukcja i element, który będę powtarzać 5 razy, to są 3 półsłupki, i redukcja, to jest raz i jeszcze 4 i redukcja 5. Nie dochodzę do znacznika.
Jestem w tym miejscu, nawracam, rząd 30, oczko łańcuszka i 21 półsłupków. W miejscu, gdzie jest znacznik, odwracam, przerabiam, oczko łańcuszka i 20 półsłupków. Tu na rogu robię redukcję i 8 półsłupków do końca rzędu. Przekładam znacznik. Rząd 32 zaczynam od redukcji, czyli wbijam się narożnik i w górę tą wypustkę, która mi się tu zrobiła. I teraz przerabiam ponownie 5 elementów, które się będą składać z 3 półsłupków i jednej redukcji. To jest jeden element, powtarzam jeszcze 4 i 4 półsłupki. Rząd 33. Element, który będę powtarzać, to są 3 półsłupki i redukcja. Powtarzam to w sumie 5 razy. Oczywiście już w międzyczasie mogę wypełniać stopę. Tu jeszcze rząd 34. Przerabiam 8 półsłupków i redukcję. I powtarzam to samo jeszcze raz. Po wypchaniu noga wygląda w ten sposób. Mam zaznaczoną piętę, którą tu robiłam. Niewypchana nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Mam też zrobione długie palce. Tak się prezentują obydwie stopy. Kontynuuję teraz dalej kolorem białym, a w tym celu Redukcję nie zamykam nitką beżową, tylko zamykam białą, zaciskam i przerabiam teraz od rzędu 35 do rzędu 49 po 18 oczek na okręgu. Tu sobie pomagam licznikiem oczek, czyli tu mam pierwszy rząd z 15, które przerobię. Po zrobieniu wypełniam wnętrze. Dodatkowo jeszcze przerabiam na płasko. Nie dopełniam do samego końca, tak żeby tu swobodnie można było ścisnąć, mniej więcej na centymetr od góry. Przerabiam razem. Do tego teraz palce złączę razem i przyszyję paznokcie. W tym celu te paznokcie będę teraz robić. Będzie mi potrzebne 14 paznokci, 6 na nogi i 8 na ręce. A przerabiam je. Magiczny ring, 2 półsłupki i jedno oczko łańcuszka. Powtarzam to 4 razy. 2 półsłupki i oczko łańcuszka. Zaciągam, przekładam nitkę w tą stronę i zakańczam
oczkiem ścisłym. W ten sposób tworzy mi się kwadrat paznokcia. Przyszywam wszystkie 6 paznokci do stóp. Tak to się prezentuje w tym momencie. I przechodzę teraz do palców rąk. Kciuki mam już zrobione, 2, bo wcześniej przerabiałam razem z palcami do stóp, a palce ręki są dłuższe. Przerabiam więc dokładnie tak samo, tyle że nie 8 rzędów jak w palcach u stóp, tylko rzędów 12. Dodaję więc 4 dodatkowe rzędy, które przerabiam po 12 półsłupków. By sprawdzić, jak to się robi, odsyłam do 43 minuty 12 sekund tego filmu lub według opisu, który tutaj umieszczam. Biorę się teraz za łączenie palców. Robię to dokładnie tak samo, jak łączyłam 3 palce w stopie. By nie powielać tego materiału, odsyłam do 44 minuty 06 sekund tego filmu. Jest to 9 rząd stopy, a tutaj 13 rząd mojej ręki. Rząd 14 do 17 przerabiam te 36 półsłupków na okręgu. Rząd 18 przerabiam 10 półsłupków. Biorę kciuk, czyli palec z 8 rzędów i łączę go podobnie jak pozostałe, czyli przewlekam przez pętelkę, dodatkowo wbijam się w następny i przerabiam 3 pętelki razem, zaciągam 10 półsłupków na kciuku, ponownie łączę, czyli przez środek i dodatkowo 1 przerabiam razem i 26 półsłupków. Jeżeli wyjdzie więcej, w tym przypadku wyszłoby 49, to w rzędzie 19, gdzie przerabiam pojedynczymi półsłupkami 48 oczek, robię redukcję na kciuku w tym miejscu, by zredukować właśnie do ilości 48, jeżeli byłoby o jedno oczko więcej na okręgu. Rząd 20. 6 półsłupków i redukcja. Powtarzam w sumie na okręgu 6 razy. Rząd 21. Przerabiam 42 pojedyncze półsłupki. Rząd 22. Przerabiam 5 półsłupków i redukcję, i ten element powtarzam w sumie 6 razy. Rząd 23. 4 półsłupki i redukcja, powtarzam również 6 razy. Rząd 24. 3 półsłupki i redukcja, ten element powtarzam również w sumie 6 razy. W międzyczasie wypełniam wnętrze
a rząd 25 to 2 półsłupki i redukcja. Ten element powtarzam również 6 razy. Rząd 26 do 28 przerabiam po 18 półsłupków pojedynczych w rzędzie. Rząd 29 do 48 przerabiam już białym kolorem, więc tradycyjnie ostatnie oczko przerabiam już białą nitką, zaciągam i przerabiam teraz 20 rzędów po 18 oczek. Po zakończeniu oczywiście przyszywam paznokcie, tak by jak najbardziej realnie wyglądały na kciuku i na wszystkich palcach. Przyszywam ręce i nogi. Nogi w taki sposób, by buba mógł siadać. Zostały mi jeszcze 2 detale, więc teraz Brwi. Zaczynam od nabrania oczek łańcuszka kolorem beżowym, 20, a następnie w drugim rzędzie przechodzę do koloru białego, oczko łańcuszka, tu nitki sobie zamaskuję i przerabiam półsłupkami 20 oczek, maskując te tutaj 2 niteczki. I na powrocie drugi biały rząd również przerabiam 20 półsłupków, zaczynając od jednego oczka łańcuszka. I to jest koniec moich brwi. Nitkę maskuję. A brwi przyszyję w taki sposób, że złożę je na pół beżowym kolorem do tyłu i przyszyję je w takiego ptaszka. Ogon przerabiam w taki sposób. Mam 2 nitki, przerabiam oczko łańcuszka, nawlekam krótszą nitkę i przerabiam razem 2. Nawlekam krótszą od przodu do tyłu i 2 przerabiam. W taki sposób robię całą długość mojego ogona. Ogon przerabiam na wysokość miejsca, gdzie chcę przyszyć, do końca pięt, a końcówka ogona będzie dłuższa niż wysokość nóg. Tu już przyszyłam ogon i będę dorabiać końcówkę. Na czubeczku przerabiam najpierw tu jedno oczko i dodatkowo jeszcze wbijam się w to ostatnie i przerabiam w sumie 6. Następnie rząd drugi, 6 rozszerzeń, rząd trzeci, półsłupek i rozszerzenie, powtarzam 6 razy, rząd czwarty i piąty przerabiam 18 półsłupków pojedynczo,
Rząd 6 to 4 półsłupki i redukcja powtórzone 3 razy. Rząd 7 3 półsłupki i redukcja powtórzone 3 razy. Rząd 8 2 półsłupki i redukcja powtórzone 3 razy. Tutaj wewnątrz nie wypełniam ogona. Zostawiam go pusty. Rząd 9 1 półsłupek i redukcja. Już wyciągam sobie znacznik i przerabiam teraz same redukcje. Przewlekam tak, żeby się nie pruła. Tu trochę za długa jeszcze. Tu skrócę. I ogon wyczesuję tak samo jak całą resztę. Im lepiej wyczeszę, tym będzie bardziej puszysta maskotka. Buba jest gotowy. Ja zachęcam do podzielenia się ze mną swoim wykonaniem tego wzoru na grupie Facebooka Kaka Handmade, gdzie pod tym filmem można wstawiać komentarze ze zdjęciami. Tradycyjnie zachęcam również do subskrypcji, komentarzy pod tym lub pod zwiastunem tego filmu oraz dodania mi kciuka w górę, jeżeli się podobało. Dziękuję, że tu ze mną jesteś i zapraszam po więcej.